Hej, z tej strony wita was Data977. W kolejnym odcinku z Mario Forever Assemble Edition. Pora w takim razie na świat hardkorowy drugi. No dostajemy Fire Flowera i o dziwo od razu będziemy Fire Mario, jeżeli go podniesiemy, nawet jako małe Mario. No niestety mamy też spam Lakitu. Wydawać by się mogło, że to drobnostka, no trzymaj klawisz biegu i klawisz prawo i proszę bardzo, przeszedłeś poziom. No niestety zdarzają się takie sytuacje, gdzie nawet biegnąc pewną prędkością Lakitu mogą rzucić kolczatkę z prawej strony tak, że oberwiemy, nawet jeśli byliśmy bardzo szybcy. Więc co jakiś czas trzeba będzie po prostu się zatrzymać. No oczywiście nie możemy się zatrzymać na zbyt długo, no bo po prostu wtedy zostaniemy zasypani kolejnymi kolczatkami, a tego na pewno nie chcemy. Także trzeba znaleźć dobry balans, zakładam. No mówię, plus jest chociaż taki, że mamy od razu tego Fire Mario od początku poziomu. To myślę trochę ułatwia sprawę. No tutaj taka sekcja, że faktycznie po prostu trzymaj klawisz biegu i w prawo. No i licz na to, że w nic nie wleziesz. A było blisko tutaj akurat. No tu już jest ostatnia prosta, akurat trzeba przeskoczyć, ale nic takiego skomplikowanego zaś. Okej. Mimo wszystko powiedziałbym, że jest to najłatwiejszy etap w tym świecie. Nie ma żadnego wyzwania platformowego w sumie specjalnie. Tam parę łatwych przepaści i tyle. No po prostu liczymy na to, że mamy farta i tyle. Cóż więcej. Okej. No tutaj może być trudniej. Polecam taki zrobić mały rozbieg. Okej. Mamy Lakitu i wydaje mi się, że nie możemy go pokonać? No przelatują przez niego kule ognia, chyba że jest jakiś specyficzny hitbox. Okej. Przydałoby się nie zabijać kup, przynajmniej nie wszystkich. Okej. Jeszcze jeden bloczek, co? Świetnie. No niestety to nie jest koniec naszych zmartwień. Co prawda Lakitu jest tylko jeden, ale od tego momentu zaczyna spamować kolczatkami. A my mamy wciąż jeszcze tutaj trochę przeszkód do pokonania. No to jest, myślę, najgorszy moment. Strasznie tutaj wąsko i musimy się wcisnąć. Okej. O, już go miałem na tyłku, ale dobra. No niestety tutaj kusi, żeby raszować, ale będę skakał po prostu pojedynczo. Oła. No bo jak widać, łatwo i tak możemy obywać od kolczatki. Ale okej, udało się. Super. No tu już byłoby, powiedział, trudniej zdecydowanie. Dobrze, chociaż tylko jeden Lakitu. Nawet jeżeli spamuje tyloma kolczatkami, to wciąż widzisz tylko jednego. Więc chyba łatwiej się przygotować. Okej, w każdym razie. O, słynny spadający sufit kolców. Czy to jest w ogóle pierwszy poziom w historii Mario Forever, gdzie pokazał się taki sufit, czy był gdziekolwiek wcześniej? Nie wiem. Tak mnie to zastanawia teraz. Okej, no co jakiś czas trzeba będzie zatrzymać się w jakiejś szparze. No bo taki sufit, pamiętam, nas zabijał od razu, chociaż... Mario Forever Assemble Edition chyba, jeżeli dotkniemy tak tych kolców na górze, jak nie spadają, to chyba tylko na storani. Przynajmniej pamiętam, że tak mi się stało, jak testowałem. Chociaż wolę teraz nie sprawdzać. Okej. O, jedna moneta do one-upa, okej. O, cóż to się tak przesunęło dziwnie. Nie wiem. No, mamy checkpoint. No bardzo lubię to, że mimo, że są to trudniejsze poziomy niż te główne, to mamy te checkpointy faktycznie.
Dobra. Dobra, chyba nie ma co raszować. Generalnie w niektórych Mario Forever, pamiętam, był dodany licznik pokazujący mniej więcej, kiedy taki sufit kolców spadnie. Tutaj tego nie ma, no. Możemy jedynie polegać mniej więcej na naszym wyczuciu i na tym po prostu, że kolce zaczynają się trząść. Jak to się dzieje, to wiemy, że już niedługo spadną. No ale tak dokładnego czasu to niestety nie mamy podanego. Ale oczywiście wiadomo, poziom jest tak zaprojektowany, żebyśmy mogli mniej więcej przebiec na luzie po prostu z jednej szpary do drugiej. Tu pamiętam, był problem w oryginalnym Mario Forever. Czasami te spajni wychodziły za bloki i mogły do nas zejść. Nie muszę mówić, że było to coś niepożądanego dla nas. Jak chowaliśmy się w takiej szparze i nagle spajni do nas schodził. Okej. O, tutaj lepiej przystopujmy, już jest prawie koniec poziomu. Wiem, że mam mało czasu, ale tu już jest naprawdę ostatnia prosta. Jeszcze trochę tych kup. Tak, zawsze jest ta niepewność, jak sufit kolców się trzęsie. Czy spadnie, czy nie spadnie, jak weźmiemy metę. No na szczęście nie spadnie. Okej. No to co? Pojechał w takim razie na wieżę. Zamek. Tutaj uwaga, fajny level design. Zaczynamy poziom, od razu prawie gumba w nas wchodzi. Tutaj by się przydało rozbieg zrobić. Okej. Dobra, próbujemy dalej. Źle. No łatwe to nie jest, ale pamiętam, że mniej więcej jestem w stanie to zrobić bez oberwania. Chociaż, ojej, znowu o tym zapomniałem. Nie wiem, czy tak od razu mi się to uda. No generalnie żyć mam dość dużo. Nie wiem, czy nazbieram łanapa jeszcze z monet, ale cóż. Zresztą nie, żeby to miało znaczenie. No jakby miał game over, to ja mógł po prostu znowu ten poziom powtórzyć i tyle. No generalnie tutaj są dwa power-upy z tego co pamiętam. Spróbujmy raz jeszcze. Okej. Jedno oberwanie, nie jest chyba źle. Tamten odcisk, co od niego oberwałem, to jest myślę najgorsza część przy tym. Albo musimy bardzo wysoko skoczyć nad nim. Albo przeskoczyć nisko nad nim, ale żadna z tych metod nie jest w 100% bezpieczna. No w każdym razie Bowser tutaj nieco ograniczył swój arsenał, nie ma Biblastera ani nic, natomiast bardzo szybko strzela kulami ognia. Mimo wszystko mam wrażenie, że jest to łatwiejsza walka niż w hardkorowym świecie numer 1. Gratulacje, ukończyłeś wszystkie hardkorowe światy. Jej. Czy będzie jakaś nagroda za to, czy tak po prostu jej, brawo, dobre słowo. Skrót do 1.2, nie wiem czemu akurat do 1.2, a nie do 1.1, ale okej. To co, no chciałbym spróbować zrobić właśnie jeszcze
to bez otrzymania obrażeń. Chciałbym pokazać taki schemat, bo da się to tak przebiec mniej więcej bez otrzymania obrażeń. To co, za chwilę wracam. Okej. Okej, no łatwe to nie było, prawdę powiedziawszy. No żeby nie było, to sobie save staty tam zapisałem przed tym momentem, żeby próbować. Myślę, że najgorszy moment to tuż po tych kupach, jak chcemy sobie przeskoczyć. No zdecydowanie nie jest to łatwe niestety. No ale cóż. To co, no pewnie się będziemy widzieć w hubie. Jeszcze rozejrzyjmy się. No to jest Mario Minix. Nie wiem, czy zrobić z tego odrębny odcinek, czy nie. No skoro jest na lewo, to myślę, że zrobimy odrębny odcinek z Mario Minix. Więc dobra. To byłoby na tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. Pora na pakiet pozdrowień. Pozdrawiam te osoby. Pola Kuczaba, Wojta Zadosa, Domagała, DB22, Norewi, Fipeso, Vito, Bregiensi, Madoreżo, EPS, Nelson X, Jeżyczak, bez nazwy, Lemix, Lil Pomidor, CrossGame.pl, Piotr Hardu, Union YouTube, Michała X, Renazy Jazisa, Kupszy, Rampagiem 12, Kraski 11, Barek Ademek, Spraki, Butterfire, Playoshi 14, 26, Szymecze EPM, Coin Games, Skibidi Toilet, Misela Penio, Tomek 8989, Banner 006, Fibus, Tamuś, Mario Forever, Toksycznie Baka, Kaptora Zezych, Mastercard, Demus, Kaloryfer, Maja Sea Fox, Zosia Zekmik 11, te Łąka 678, Piw Polska, i Wsiebrana z Majka, BWM, Kenzo, Kecik 89 Shen, a 151 Studio, to Szybka, Nathan Buczkowski, Houdini. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam bardzo gorąco. Trzymajcie się. Cześć!